ślubna księga, a raczej pudełko w takim kształcie, na najpiękniejsze wspomnienia dla młodej pary. Możemy do niej schować troszkę pamiątkowego ryżu, zasuszone kwiatki z bukietu ślubnego, piękne zdjęcia, a może po prostu pendrive ze ślubnym filmem. Jeżeli chodzi o to, co schowamy do środka, to ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale warto, żeby jej jeszcze troszkę zostało, aby ozdobić książkę. Skończone dzieło już widzieliście, więc czas zabrać się do roboty. To jest największe pudełko w formie książki, jakie mamy w sklepie. Jest kilka mniejszych wzorów, w tym takie zamykane na kluczyk. A wybór ozdobnych tabliczek i ramek, które można umieścić na wierzchu, mamy naprawdę olbrzymi. Ja w rameczce po prostu zamieściłam imiona młodych oraz daty, ale równie pięknie będzie tam się prezentowało na przykład zdjęcie. Pudełko trzeba 2 albo nawet 3 razy pomalować farbą akrylową białą. A ja wybrałam takie 2 rameczki i wstępnie także je przemalowuję na biało. Taśmą malarską odgraniczam miejsce, gdzie skończy się mój grzbiet książki, a grzbiet ozdobię zwykłymi chusteczkami do nosa. Rozdzielam je, trochę gniotę, a potem poprzyklejam. Im więcej zagniotów i nierówności, tym bardziej mój grzbiet będzie wyglądał ciekawie. Przyklejam chusteczki i co jakiś czas nachodzą mi na moją taśmę malarską, ale nie szkodzi, ona właśnie po to jest. Przyklejając, chusteczki bardzo mocno nasączam klejem. Po prostu mają się zlepić i stworzyć jedną zwartą masę, która będzie wyglądała jak stara skóra. Jeżeli podczas wysychania zorientujecie się, że w niektórych miejscach zagnieceń jest za mało, to trzeba je po prostu dokleić. W moim projekcie grzbiet książki oraz ozdobne ramki będą błękitne, ale w tym projekcie każdy inny kolor sprawdzi się równie dobrze. Grzbiet jest ciemniejszy niż ramki, ponieważ później go będę jeszcze rozjaśniała. Do wykonania imitacji kartek przyda się jakaś biała pasta, szpachelka oraz grzebień albo widelec. Nie miałam dokładnie takiej szpachelki, jak była mi potrzebna, więc ukroiłam sobie kawałeczek tekturki. Może nie jest to narzędzie na całe życie, ale z drugiej strony można go idealnie dopasować do takiej szerokości, jaką potrzebujemy. A teraz wchodzi na scenę cały na biało widelec albo kawałek grzebienia. No i tutaj jedyną filozofią jest to, aby ciągnąć widelcem wzdłuż brzegu książki. Niedobrze, żeby kartki falowały, bo to potem będzie wyglądało dziwnie. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Jak zwykle bardzo się starałam, aby wszystkie pociągnięcia były równoległe, ale wyszło jak wyszło. A teraz pastę zostawiam w spokoju na kilka godzin, po prostu musi dokładnie wyschnąć. Odcinam jeszcze taśmę malarską i mogę się zabrać do dalszego zdobienia. Grafikę, czyli w naszym wypadku zdjęcie, cytat bądź napis, możecie umieścić na wieczku na 2 sposoby. Każdy z nich ma plusy i minusy. Możecie na przykład, tak jak ja, po prostu napis wydrukować na zwykłej kartce i przykleić. Ta metoda jest i szybsza, i łatwiejsza. Drugi sposób to zrobienie transferu. Jak zrobić transfer grafiki, pokazywałam już w kilku filmach. Jeden z nich podlinkuję Wam pod tym wideo. A moją szybszą wersję na leniucha robi się tak. Napis wycięłam tak, aby brzegi po przyklejeniu schowały mi się pod ramkę. Przed przyklejeniem papier moczę. W pewnym momencie kartka przestaje się skręcać. Wtedy lekko ją osuszam ręcznikiem papierowym i smaruję klejem. Wydaje mi się, że grafikę najłatwiej przenosi się za pomocą zwykłej koszulki do dokumentów, czyli tak jak ja to robię. Teraz wszystko ładnie wygładzam, odrywam kartkę i mój napis z góry smaruję jeszcze raz klejem. Suszę i gotowe, można lakierować. W ten sam sposób wklejam dedykację do środka pudełka. Gdy wszystko wyschło, pudełko polakierowałam 3 razy lakierem akrylowym matowym. Minus wklejania w ten sposób dedykacji jest jeden i to widoczny gołym okiem. Biel naszej kartki z dedykacją jest zazwyczaj inna niż biel naszej farby, którą malowaliśmy pudełko. To naprawdę widać, ale pytanie brzmi, czy Wam to przeszkadza, czy nie. Jeżeli nie przeszkadza, to możecie zrobić tak jak ja, a jeżeli przeszkadza, to trzeba wtedy zrobić transfer. Jak się domyślacie, moja nieperfekcyjna natura podpowiada mi, że może tak zostać. Atuty naszej pogniecionej i przyklejonej serwetki do nosa wyciągamy za pomocą techniki suchego pędzla. Pędzel szczecinowy i odrobinę farby akrylowej. Nabieramy farbę, wypisujemy ją gdzieś z boku i dopiero takim czystym, suchym pędzlem przejeżdżamy po bielonych powierzchniach.
Rameczki pobieliłam przy okazji, bo przykleję je dopiero za chwilę. Szyku i elegancji tej pracy mają dodać dwa elementy: posrebrone brzegi, a potem perełki. W tym wypadku taśmę malarską możecie zastosować albo nie. Nierówne srebrzenie brzegów, które będzie wchodziło głębiej do środka okładki, może w tym wypadku naprawdę fajnie wyglądać. Jako klej do złoceń możecie użyć po prostu kleju do złoceń albo, tak jak ja, konturówkę 3D. Naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, ja po prostu pod ręką akurat miałam konturówkę do złoceń. A do nakładania użyłam, tak jak widzicie, kawałka gąbeczki do naczyń. Dzięki temu nie będę musiała myć gąbki, tylko ją po prostu wyrzucę. Możemy zacząć przyklejać sreberko, gdy klej jest suchy, czyli klei się do palca, ale go nie brudzi. Sreberko po prostu przyklejamy i odrywamy, a jeżeli srebrzenie nam nie wychodzi, to znaczy, że przykładacie folię drugą stroną. A na zużytych kawałkach folii po prostu nie ma srebra. To jest folia Thermoton i akurat tego rodzaju folii nie musimy lakierować. Ale trzeba pamiętać, że wszystkie klasyczne folie do złoceń wymagają lakierowania, tylko akurat ta nie wymaga i możemy ją po prostu tak zostawić. Jeżeli nie macie ochoty przyklejać srebrnej folii, można zastosować srebrną pastę woskową. Po prostu przecieram strony i zostawiam do wyschnięcia, nie trzeba już tego w żaden sposób zabezpieczać. Pasty woskowe są znakomite do takich wykończeń. Ale jeżeli porównamy te dwa sposoby srebrzenia, to srebrna folia da nam dużo bardziej spektakularny efekt. Nareszcie nadszedł czas na główną kompozycję kwiatową tego projektu. I jeżeli sam pomysł Wam się podoba, ale nie chce Wam się robić kwiatków, to można kupić na przykład takie gotowe. Mamy je nawet w kilku kolorach, podlinkuję Wam je pod filmem. Można też zastosować kwiatowe wyciski z foremek, albo tak jak ja, po prostu ulepić z glinki super lekkiej. I akurat ten wybór wydaje mi się absolutnie super, bo tylko od nas zależy, jak duże kwiatki i w jakim kształcie sobie ulepimy. Przygotowuję sobie kuleczkę do środka oraz płatki. 2 albo 3 pierwszymi płatkami otulam szczelnie kuleczkę, bo to będzie wewnętrzny pączek. Środek gotowy, a teraz po prostu dolepiam kolejne płatki. Jeżeli płatków dolepię tylko kilka, to wyjdzie mi pączuszek różany. A jeżeli będę dolepiała więcej i więcej, to po prostu otrzymam duży rozwinięty kwiat. Płatki dolepiam w taki sposób, aby kolejny nachodził na poprzedni. I jak widzicie, każdy płatek delikatnie wywijam, bo wydaje mi się, że w ten sposób róża wygląda piękniej. I jeszcze jedna ważna sprawa. Płatki staram się wywijać tak, aby góra róży była prawie płaska. No i jeszcze trzeba dorobić listki. Absolutnie najfajniejszy do listków jest mold do foamiranu. Ale ostatnio mamy olbrzymie braki w sklepie, więc trzeba sobie jakoś radzić, gdy moldu się nie ma. Wtedy wybieramy się na romantyczny spacer po okolicy, wyszukujemy listek i mamy takiego ekomolda. Glinkę zostawiamy minimum na 2-3 godziny do wyschnięcia. W tym czasie można zrobić przegląd szuflady i znaleźć wszystkie perełki, które nam się gdzieś tam pałętają. I nareszcie ten moment, na który zawsze czekam podczas robienia moich prac. W moim wypadku sklejanie wszystkiego do kupy to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. W filmie to trwa minutę, ale normalnie dopasowanie wszystkiego, ułożenie kompozycji zajmuje mi dużo więcej czasu. Przykładam do pracy różne wstążeczki, sznureczki, robię zdjęcia i sprawdzam, co prezentuje się najlepiej. Zanim pomysł okrzepnie, w szufladzie mam prawdziwy kipisz. Może kiedyś do filmu powrzucam Wam różne zdjęcia, żeby pokazać, co się nie zakwalifikowało w moim konkursie. No ale wracamy do różyczek, bo zaczęłam robić główną kompozycję. Doły różyczek bezlitośnie obcinam. To było wygodne do trzymania podczas klejenia różyczki, ale teraz taka wysoka kompozycja wyglądałaby źle. Babeczki, pytacie mnie czasami o mój bezprzewodowy pistolet na gorąco. Drogi był, ale kupiłam, żeby mi się kabel w kadrze nie plątał i to nie był dobry pomysł. Po naładowaniu pracuje 10 minut i potem trzeba go znowu ładować. I taką ma przypadłość, że albo ładujemy, albo kleimy. Więc pierwsze 10 minut klejenia jest ekskluzywne i na bogato, a potem przechodzę na mój stary, wyjechany pistolet na prąd. Do kompozycji używam zarówno normalnych, okrągłych perełek, jak i samoprzylepnych półperełek. Sklejona i wysuszona gotowa książka prezentuje się tak. Jako bazę użyłam książki, ale myślę, że ten sam pomysł na pudełku też będzie wyglądał fajnie. Mówiąc w czasie filmu o spektakularnym efekcie srebrzenia, myślałam właśnie o tym efekcie.
Jak zwykle listę produktów, których używałam podczas zdobienia książki, zamieściłam w opisie filmu, czyli pod wideo. Zostawiam Was z książką. Wszystkim, którzy dotarli do końca, dziękuję za uwagę. Zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.